Ej, wiecie, że znalazłem prawie że bufet, jesz ile chcesz? Patrzcie na to. Witajcie moi drodzy, dzisiaj jedziemy po sąsiedzku dla mnie, czyli jedziemy do Widnes. W Widnes wynalazłem dla Was i dla siebie miejscówkę o nazwie Baltic Pearl, czyli Perła Bałtycka. I okaże się, czy Baltic Pearl, czyli Perła Bałtycka, spełni moje wymagania zostania tak zwaną perełką. Zadatki ma dobre, bo z tego co widzę na ich Facebookach, to prezentuje się naprawdę ślicznie. Chodzi mi o lokal. To jest jedno, oczywiście wiadomo, że sprawdzimy to na żywo. Blisko jest mnie, to jest drugie, nigdy o tym w życiu nie słyszałem, to jest trzecie. No i co, czas przekonać się, czy jedzenie będzie dobre i czy atmosfera, czyli vibe'y w lokalu będą dobre. Oprócz wyglądu i dystansu do mnie, no oczywiście, jak to w miejscówkach, które serwują jedzenie, to jedzenie musi być dobre. To po pierwsze, a po drugie vibe'y też muszą być odpowiednie i to wszystko dla Was sprawdzę. Moi stali widzowie już o tym wiedzą, a nowi się dowiedzą, że po każdej wizycie w lokalu znajdujemy się w studiu. I to studio teraz ostatnio robimy w plenerze, także mam nadzieję, że i dzisiejsze studio Wam się spodoba. A co robimy w studiu? W studiu podsumujemy miejscówkę. Powiemy, jakie były ceny, powiemy, jakie były vibe'y, porcje, no i damy finalny werdykt. Czy w tym przypadku Baltic Pearl to susza, a może smaczy. Także nie rozłączać się, zostawać do końca. O bufecie chyba każdy z nas słyszał, szczególnie mieszkańcy Anglii, to znaczy Wielkiej Brytanii, nie? Po prostu są takie bufety, że płacisz jakąś tam kwotę i jesz do bólu. Dodatkowo nieraz można zapłacić za coś tam, no na pewno za napoje się płaci, nie? Jeżeli chodzi o polską miejscówkę, nigdy w życiu o czymś takim nie słyszałem w Anglii. No i zobaczymy, fajnie, nowe doświadczenie, nowa miejscówka, chociaż Widnes, Runcorn, te okolice trochę znam, ale i tak nie mogę się doczekać, bo jest dzisiaj piątek po południu, jestem mega głodny, jestem po pracy i nie ma chyba nic lepszego jak pojechać po pracy głodny do fajnej miejscówki, a czy takowa będzie, to się okaże, i zjeść dobre jedzenie, a czy takowe będzie, też się okaże. Na ich Facebooku jest napisane, że jest to semi-bufet. I zakładam, że nie tylko ja mam pewne pytania dotyczące, na czym polega ten semi-bufet. No i ja dla Was to wszystko sprawdzę. Oczywiście jeszcze jest tam zapisane, że to jest European Restaurant, czyli europejska. Na pewno są smaczki litewskie i na pewno są smaczki łotewskie. Także co? Jedziemy na Widnes. Kącik.pl bawi, Ania uczy. Ania jest naszą ekspertką, to jest dla świeżaków info. Jest naszą ekspertką od ciekawych faktów dotyczących miejscówek, w które się wybieramy. Także Aniu, powiedz coś nam ciekawego na temat Widnes, a powiem Wam tylko taką małą ciekawostkę na temat ciekawostek, że studio będzie związane z jedną z ciekawostek. Także słuchać uważnie. Widnes to ciekawe miasto w północno-zachodniej Anglii, położone w hrabstwie Cheshire nad rzeką Mersey. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorne, ma za sobą bogatą historię przemysłową i kilka interesujących faktów. Kolebka przemysłu chemicznego. W XIX wieku Widnes było jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu chemicznego w Wielkiej Brytanii. Miasto rozwinęło się gwałtownie dzięki produkcji alkali i innych substancji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym i szklarskim. To właśnie tutaj powstało wiele pierwszych zakładów chemicznych, a Widnes zyskało reputację jako centrum innowacji przemysłowych, choć także jako miejsce o bardzo zanieczyszczonym powietrzu. Most Silver Jubilee Bridge, Widnes, jest połączony z sąsiednim miastem Runcorn przez imponujący Silver Jubilee Bridge, otwarty w 1961 roku.
Przez długi czas był to jeden z głównych punktów przeprawy przez rzekę Mersey, aż do otwarcia mostu Mersey Gateway w 2017 roku. Związki z The Beatles. Chociaż to Liverpool jest domem The Beatles, John Lennon miał rodzinne powiązania z Widnes. Co więcej, mówi się, że jedna ze stacji kolejowych w Widnes zainspirowała piosenkę A Day in the Life, gdy Lennon odwiedzał ojca swojej ówczesnej dziewczyny. Moi drodzy, witamy w Widnes. Siemanko, jesteśmy na miejscu i powiem Wam, że jak wpiszecie Baltic Pearl, to normalnie naprzeciwko macie parking i tutaj jest 2 godziny za darmożkę, nie? Także na spokojnie, patrzcie w ogóle jak mam blisko do bałtyckiej perły. Tam. Lokal jeszcze nie jest otwarty, za chwilę, mam nadzieję, będzie. No i co? Sprawdzamy ten semi-buffet, sprawdzamy ogólnie jakie są vibe'y. No i czy Baltic Pearl, bałtycka perła, będzie dla mnie osobistą perełką. Także co? Baltic Pearl, Widnes, Pearlowska Armia. Zapraszam. Dobra, moi drodzy, zamówienie złożone, wszystko dokładnie Wam opowiem w podsumowaniu, jak to wygląda i powiem Wam, że ten lokal naprawdę się prezentuje ślicznie, nie? Aż powiedziałem na wstępie, że jest za ładny na Widnes. Słuchajcie, pierwszy raz w Baltic Pearl, pierwszy raz, no nie pierwszy raz w Widnes, ale pierwszy raz z kamerą w Widnes. Nie pozostaje nic innego jak kontynuować tradycję. Wasze zdrówko, moi drodzy widzowie, za Widnes i za Was Baltic Pearl. Jak już powiedziałem, zamówienia złożone, ale zanim jedzonko dojdzie, to co? Trzeba coś wybrać dla siebie. Już pewną rzecz mam, idę po kolejną rzecz, może jeszcze kolejną, to jest piękno bufetu. No i co? I zaraz Wam wszystko pokażę, zanim wjadą startery. Tak, dobrze usłyszeliście, startery. Hej moi drodzy, jesteśmy w europejskiej restauracji. Nie boję się użyć tego słowa, bo ten lokal naprawdę wygląda europejsko. No i co? I będą europejskie potrawy. I nie tylko potrawy. Zaczęliśmy od wódeczki. Polska. Piwko, nie będę kaleczył nazwy. Takie coś. Łotwa. Mieliśmy już Polskę w postaci szocika, mieliśmy już Łotwę w postaci piwka, no to co? No to miejmy jeszcze raz Polskę w postaci żurku. Dobra, próbujemy ten żurek, bo jestem mega głodny. Już mi się podoba. Mega gęsty, chodźcie, zobaczcie na szybkość. Patrzcie na to. Jajo. Kiełbas.
Dobra, była Polska, była Łotwa, czas na Litwę. Mam nadzieję, że tą muzykę będę jakoś w stanie zniwelować w edycji. Dobra, skupmy się na jedzeniu. To jest litewski starter i się nazywa The Tower. I w The Tower było napisane, że to jest chleb smażony z serem, jakiś czosnkowy czy coś takiego, tylko że to mi bardziej wygląda na fryty. Bierzemy frytę. O, ciągnie się ten ser, patrzcie na to. Powiem wam, że to jest chleb, to nie jest frytka. Zobaczcie. To jest na 100% chleb czosnkowy albo na masełku czosnkowym. Powiem wam, że jako starter naprawdę idealnie się komponuje. I jeszcze do czego się idealnie komponuje? Do sąsiedzkiego piwka z Łotwy. Dobra, wjechał main i co? Mamy Polskę, mamy Litwę, mamy Łotwę. Czas na naszych bratanków Węgry. I tak, jedzenie już jest podane. Dałem tutaj wszystkie przystawki, które wziąłem sobie. No i co? No i wszystkie spróbuję dla Was. Zobaczcie, jak to w ogóle się prezentuje. Jest gulasz, są ogórasy, 2 rodzaje. I te sałatki, które spróbuję. No i oczywiście bro na koniec. Dobra, wjeżdżamy najpierw gulasz, później ziemniaki, ogórasy i sałatki po kolei. Chodźcie w ogóle zobaczyć, jak ten gulasz się prezentuje tak z bliska, bez spróbowania. Macie kawały mięcha. Ciekaw jestem, czy on będzie pikantny, nie? Dobra, gulasz wjeżdża. Powiem wam, że dobre jedzonko, dobre mięsko, rozpadające się i nie gumowate. Zanim ziemniaki wjadą, wjeżdża jeden ogóras. Uwielbiam kiszaki. No i wjeżdża drugi ogóras. Ciekaw, czy to jest w ogóle jakiś inny, bo w 2 osobnych miskach były. Ten jest kiszak, ten jest małosolny. Ziemniaki. Przepyszne, ale ja chcę to zrobić. No i ziemniaki z sosem i z mięsem. Zagryzione małosolniakiem. Dobra, mamy 4 sajdy przy sobie. No i co? Zaczynamy każdą po kolei. To jest kapusta kiszona. Nie są za bardzo ani pieprzne, ani solne, ale od tego macie sól i pieprz, żeby sobie posolić albo popieprzyć. Ale kapucha na plus. Buraczki z jabłkiem. Wyżoba. Do tego taka sałatka. Tam jest ogórek, marcheweczka, rzodkiewka. O, dobra. I powiem wam, że mi się zdaje, że one specjalnie nie są ani posolone, ani popieprzone. Żebyście sobie po prostu według własnego uznania, nie?
A to jest sałatka Oliwiera. Nie mam pojęcia, o co chodzi, czy to jest może syn pani właścicielki albo menadżerki, bo ja rozmawiałem z panią menadżer, którą serdecznie pozdrawiam. Próbujemy. Ona wygląda w ogóle jak taka warzywna, nasza jarzynowa. Ale jest tu chyba mięso i są tu chyba pieczarki. Tak czy tak, dobre. Dobra, moi drodzy, zanim nasza wizyta w Baltic Pearl dobiegnie końca, próbujemy, jak to na bufet przystało, wszystkich deserów. Patrzcie na to. Wszystko, co było w lodówce, wziąłem sobie i oczywiście kawucha. Słuchajcie, próbuję to powierzchownie, nie ma co przedłużać tego epizodu. Nie wiem, co to jest, galaretka jakaś z jeżyną. O, taki sernik. Pyszota. Nie wiem, co to jest, ale malina na górze. Dobra. Nie wiem, co to jest, ale truskawa na górze. Nice. No i co? Suszonki. Takie coś. Niezłe. Takie coś. Takie coś. I ostatnia kula mocy. Ciekawy jestem, co to jest. Z takim kremikiem w środku. No i co? Wjeżdża kawucha, czarna bez mleka, bez cukru. Tutaj cukru jest wystarczająco. O, mocarna, dobrze. A więc, moi drodzy, ja to wszystko dokańczam kawuchę i widzimy się na podsumowaniu. Hej, opuszczamy Baltic Pearl. No i co, idziemy na studio i mam nadzieję, że nie będzie padało. Hej, siemanko wam, słuchajcie, będąc w Runcorn, odwiedzając Baltic Pearl, nie mogliśmy nie być tutaj. Za mną jest Iconic Bridge. Ja pamiętam, jak tutaj do Runcorn przyjeżdżałem kiedyś, to on jeszcze był w ruchu po prostu dla publiki, teraz jest inny, nowszy i miałem taki dylemat, czy chcecie zobaczyć stary, czy chcecie zobaczyć nowy. Zobaczyliśmy stary, nie mieliście wyboru. Zanim wjedziemy w jakiekolwiek podsumowania, I would like to say hello Laura, thanks so much for looking after me. Laura jest koleżanką z Węgier, która mnie obsługiwała. No i tłumaczymy od razu bez przedłużania, na czym polega Baltic Pearl semi-buffet. Po prostu zamawiacie sobie starter, zamawiacie sobie maina z menu, które tutaj wam przyspieszę. No i co? I macie te wszystkie side'y, te ciasteczka jakieś krabowe, czy prawn cocktaile, to wszystko sauerkraut, kapusta kiszona, buraczki, to wszystko macie bez limitu i desery też macie bez limitu. Także semi polega na tym po prostu, tak jak podejrzewałem, że połowa jest bez limitu, a za maina i za startera płacicie. A ile płacicie, to zaraz się dowiecie. Na samym początku powiem tak, lokal przepiękny. Nie wiem, czy w lokalu już nie powiedziałem, że to jest tak naprawdę aż za ładnie na Widnes. Nie ujmując nic Widnes, po prostu Laura powiedziała mi, że to jest nowy lokal, że otworzyli się dopiero w lutym, mniej więcej w lutym. Czyli nie dziwię się, że na moje usprawiedliwienie mam, że ich po prostu wcześniej nie znalazłem. No i dobra, naszą wizytę w Baltic Pearl albo Baltic Pearl zaczęliśmy od soplicy. Shot soplicy kosztował 6,50.
Piwko łotewskie, której nazwy nie będę kaleczył, kosztowało 4,95. Startery, które wziąłem sobie, były dwa startery. Były polski żurek i były litewski The Tower. To był taki chlebek smażony i każdy z nich kosztował 5,95. Na main był węgierski gulasz 17,95. Do tego kawa i kawa czarna kosztowała 2,85. Za całość w Baltic Pearl zapłaciłem 44,15. No i dobra, cokolwiek na temat porcji. Pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja niedawno walczyłem z władcą talerza, czyli jakieś praktyki już mam, trochę potrafię zjeść. Dla mnie osobiście porcje nie były duże. Następnym razem, jeżeli się wybiorę, a szybki spoiler, wybiorę się, to wezmę sobie zawsze dwa startery, nie? Dwa startery, main, sidy bez limitu, desery bez limitu, wychodzę najedzony, ale tak jedna porcja taka dla mnie osobiście nie jest duża, ale jestem w stanie zrozumieć dla wielu, w tym płci pięknej na pewno jest wystarczająco, nie? No i co? Czy Baltic Pearl, perła bałtycka, będzie moją perełką? Blisko, lokal śliczny i co? Jest naprawdę fajnie, vibe'y są fajne, jest miła obsługa, Lora z Lorą na czele, jedzenie też jest dobre, naprawdę smakowało mi to jedzenie. Przy każdej potrawie, którą próbowałem, brakowało soli i pieprzu. I mi się zdaje, że po prostu jest to tak jednolicie robione, że każdy po prostu sobie zrobił dobrze według własnego widzimisię. Dobra, słuchajcie, nie chwal pogody przed zachodem słońca, coś takiego. Kupiłem parasolkę, oczywiście pada, kupiłem parasolkę z B&M-u. Chciałem specjalnie być przygotowany na to studio, bo chciałem Wam obowiązkowo pokazać ten most. Także co? Rozkładamy, próbujemy, czy ona w ogóle działa. B&M. A więc co? Baltic Pearl, miejscówka. Smaczy. Przemiła obsługa na czele z Lorą. Przepiękny lokal. Ten lokal jest naprawdę przepiękny, nie? Fajny koncept w ogóle. Zjedźcie sobie nie tylko polskie, tam możecie sobie i litewskie, i łotewskie, i węgierskie jedzenie zjeść. Naprawdę warto, nie? Ślicznie prezentujący się lokal, już się powtarzam. Parking za frajer, 2 godzinki, to co lubimy najbardziej. Hej, ja wracam i tutaj deszcz przypędził. Oczywiście co? Zapomniałem powiedzieć coś na temat cen. 44 funty na to, co zjadłem i wypiłem w takim fajnym lokalu, z taką fajną obsługą. Powiem Wam, że naprawdę warto. Słuchajcie, wbijajcie do Widnes, wbijajcie do Baltic Pearl, możecie sobie pozwiedzać okolice, jest tutaj naprawdę fajnie gdzie pospacerować, zjeść fajne, dobre jedzenie w ślicznym lokalu i wypić kieliszka, nie? A tam naprawdę mają parę rodzajów tych wódeczek. Także jeszcze raz dziękuję Wam za Waszą obecność, życzę Wam spokojnego tygodnia, nie przepracowywać się i wychodzić z ukochaną albo ukochana niech zabiera ukochanego. Jeżeli macie jakieś polecajki, znacie jakieś fajne miejscówki, to piszcie w komentarzach. Jeżeli w ogóle byliście w Baltic Pearl, to też napiszcie, co myślicie w ogóle o tym koncepcie. Jeżeli znacie w ogóle jakieś miejscówki, które mają też bufet, taki polski, no tutaj akurat nie jest polsko, bo widzieliśmy Litwę, Łotwę, Węgry i Polskę, nie? Także dajcie koniecznie znać, nie? No i co, widzimy się w następną niedzielę o godzinie 19 UK czasu. Cześć!